Zastanawiasz się, czy będąc w Chiang Mai warto wybrać się na trekking do wioski w dżungli? Czy noc w drewnianej chatce w sercu dziczy oraz spływ rzeką na bambusowej tratwie to na pewno dobry pomysł? A także jak wygląda taka wycieczka od strony organizacyjnej? Tego wszystkiego i nawet więcej dowiesz się z tego odcinka. Zapraszamy do obejrzenia. Zaczyna się nasz wielki dzień. Do dżungli jedziemy i będziemy takim oto furą wjechać w dżunglę i przetrwamy. Hi guys! Mieliśmy nagrać taki, memoriał. Jeśli słuchasz tego nagrania, to znaczy, że nie żyjemy przynajmniej od 24 godzin. Jeśli to znajdziecie, pochowajcie nas razem. Na razie jedziemy na market, żeby pokupić sobie różne smakołyki, a potem będziemy atakować dżunglę. Albo dżungla nas. Po kilkudziesięciominutowej przejażdżce wylądowaliśmy na lokalnym targu, gdzie mogliśmy na szybko kupić sobie coś na śniadanie, bo przed nami dzień pełen wrażeń i szkoda byłoby za wcześnie opaść z sił. Ogólnie wodę i późniejsze posiłki mamy mieć zapewnione, więc na szybki start wpadła do żołądka świeżutka smażona nóżka z kurczaka i coś jak polski pączek z suchym, pikantnym nadzieniem. Po kolejnej półgodzinnej podróży na pacę pick-upa, uzbrojeni w stroje kąpielowe i ręcznik, dotarliśmy na parking, z którego już na nogach udaliśmy się, by popływać w wodospadzie Mokwa. Jak na środek dżungli to na razie dużo ludzi, ale pewnie się to zmieni. Jak Ci podoba nad wodospadem? No, miejsce jest bardzo ładne, ale żeby tu pływać? Nie. Moim zdaniem woda jest za zimna. I to jest bardzo płytko. To jest tak, żeby wejść sobie po kostki i zrobić sobie zdjęcie pod wodospadem. Bo żeby tu popływać, to trzeba by mieć 20 cm wzrostu. To wtedy idealnie do pływania w tym miejscu, gdzie jest 10 cm głębokości. Także specjalnie ubraliśmy sobie przed chwilą kąpielówki, bo idziecie nad wodospad i będzie można pływać. Ale miejsce jest przepiękne. Jest dziko, fajnie. Miało być pływanie, nie było. Miał być trekking, też na razie nic z tego, bo następny przystanek to restauracja. Czyli ciągle nie dotarliśmy do hikingu. Ale nie dotarliśmy do hikingu, ale dotrzemy w końcu. Na razie mamy lunch. Aha. Dużo smacznych, fajnych rzeczy. Jest fajnie. Wysadzili nas z takiej naszej fury. Wreszcie coś będziemy robić innego niż jedzenie i odpoczywanie. Zobaczcie takiego pająka, dziurę wielką, potem, która by pięść weszła. Jak czujesz takie coś na szyi, to zaczynasz się zastanawiać. Kawał liścia. Jakie by z tego były gołąbki. Lokalni przewodnicy nawiązują przyjacielskie relacje z Karenami, co umożliwia organizację wycieczek trekkingowych do ich wiosek. Stwarza to szansę dla turystów na bliższe poznanie kultury i stylu życia tej społeczności. Karenowie to pochodząca z Tybetu największa mniejszość etniczna w Tajlandii. Społeczność dzieli się na pomniejsze grupy, gdzie każda z nich ma swój odrębny język, zwyczaje i strój. Nie można mylić ich z plemieniem kobiet o długich szyjach, które nosi taką samą nazwę, gdyż jest to całkowicie odrębna i bardzo wątpliwa etycznie kwestia. Karenowie, o których mówimy, osiedlają się głównie na obszarach górskich, a utrzymują przede wszystkim z rolnictwa. Ich domy zbudowane są na drewnianych palach, pod nimi przeważnie hoduje się zwierzęta, tak jak kurczaki czy świnie. Natomiast na noc zjawiają się tu tacy jak my, ciekawscy turyści. Żeby było wiadomo, czyja to jest wina. Kochanie, w skali od 1 do 10, jak bardzo mnie nienawidzisz teraz? Nie ma takiej skali, idź sobie. Jest super! Tu są łóżka. Znaczy łóżka to jest dużo powiedziane, to po prostu dywanik normalnie należy. No, dowiem się na pewno dziś w nocy. Jest! Louis Vuitton! No dobrze, przekonali mnie. Jest luksus jednak, jest luksus. Powiem tak, lekko nie jest. Jest godzina 5 rano u nas. Ja już od godziny nie śpię. I wiem już dlaczego nie śpią tutaj. Też tutejsi mieszkańcy, bo słyszałem, że wstają wcześnie rano, czyli o 5. No i już wiem dlaczego wstają. Bo koguty, które tutaj są, naparzają po prostu od godziny i nie da się spać. Teraz oczywiście przestało jak nagrywam, bo wiesz, żebym wyszedł na świra większego. Ja już sam nie wiem, może świruję o takiej godzinie na nogach.
Generalnie masakra. Boli mnie bark od spania na jakiejś twardej podłodze. Cały czas się boję, w ogóle leżę jak mumia, boję się przewrócić w lewo albo w prawo, bo się boję, że mnie zezre jakiś pająk, że coś tam przyjdzie. Śpię pod 4 kocami. Jestem w Azji, powinno być ciepło, ale to jest taka na północy, więc dość chłodna część Azji. W dzień było 31, teraz w nocy nie wiem ile jest, bo nie ma internetu, więc nie mogę sprawdzić, a przecież nie noszę ze sobą normalnego termometru. Jakieś dziwne dźwięki cały czas się tu wydobywają, gdzieś po bokach jakieś zwierzęta, nie można, ludzie tam chodzą, coś już tłuką, trudno stwierdzić, jest czarna dupa totalna. No i no nie ma lekko. Jakoś trzeba przeżyć. Dobra, idę, bo się boję, co tu łazi, zaraz mi coś zje. Położę się jeszcze. Chociaż pewnie nie pośpię. Jeśli dobrze myślę, to pada deszcz. Nad dżunglą. Jest pięknie. Zamglone, zadeszczowione. I strasznie hałasuje ta zwierzyna. Masakra. Ja należę do ludzi, którzy nie lubią spać w namiocie i takich różnych innych dziwnych rzeczy też nie lubię. Właśnie noclegowych jak tu. Także no cóż, tak mam. Ale może wam się spodoba, jak lubicie spać w hałasie zwierzątek. Jak lubicie spać w miejscu, gdzie w każdej chwili może wam z sufitu spaść na głowę pająk. Jak lubicie mieć do kibla kawał drogi po schodach i gdzieś tam warunki, nazwijmy to, specyficzne. No to myślę, że idealne, żeby spróbować. Wjechało takie przedśniadanko wjechało, czyli herbatka albo kawa w takich dzbanuszkach, opalonych nieraz na prawdziwym ognisku. Do tego są kubeczki takie z bambusa. Ta herbata pachnie jak miks siana z pomieszczeniem, w którym mieszka trzoda chlewna. Na śniadanko jemy jajeczniczkę z owocami, z pancake'ami, z bananami i w doborowym towarzystwie oczywiście. Oczywiście herbaty. No. Tak, możliwe, że to jest nasza poranna herbatka. Zaraz ją zwącham. Super. Czekaj, wezmę jeden. Tak, to jest herbatka nasza. Po śniadaniu opuszczamy wioskę, a dookoła unosi się zapach wilgotnej, dzikiej dżungli. Pani za nami nie ma najmniejszego problemu z chodzeniem pod tą górę. My tu dyszymy. A ty? A ona na luzaczku sobie popyka. To były takie mrówki, które zamieszkują drzewa wewnątrz, wchodzą do drzew i w tym drzewie sobie tam wyjadają z niego jakieś rzeczy i potem drzewo umiera. Jak to w dżungli bywa, jak coś cię zezry. Co ci się podoba w tej dżungli najbardziej? Pięknie wygląda po prostu. Ta mgła z tą wilgocią, te wielkie liście. Wszystko takie zamglone, te domki to tam Tak. ledwo widoczne. Tak, to wszystko jest takie, wiesz, inne niż lasy, które znamy. No, już trochę dzicz czuć rzeczywiście. No i te pająki wszędzie. Jezus, no. Po około godzinnej wędrówce dotarliśmy nad rzekę, gdzie czekały na nas bambusowe tratwy, którymi mieliśmy odbyć ponad 2-godzinny spływ. Bagaże zamontowaliśmy na specjalnym rusztowaniu, a ponieważ tratwa jest bardzo długa i wymaga współpracy przy sterowaniu, to przydzielono nam różne obowiązki. Nasz przewodnik zajął miejsce na dziobie, zanim ja, trzymając się bagaży, miałem za zadanie przekazywać jego polecenia do 2 kolegów na rufie, którzy długimi bambusowymi kijami odpychali tratwę ze wskazanej strony. Reszta osób to zbędny balast, ale nie wypadało nam ich zostawić. Wszyscy bez wątpienia spodziewaliśmy się spokojnej aż do znudzenia sielankowej podróży. Już wkrótce jednak przyszło nam się przekonać, jak bardzo się myliliśmy.
Momentami rzucało nami tak mocno, że nagle zrozumieliśmy, skąd w nadbrzeżnych krzakach wzięły się resztki roztrzaskanych tratw. Dotąd szło nam nieźle, ale teraz najprawdopodobniej już nie wiadomo co będzie dalej. Nasz guide nas porzucił. Nasz guide nas porzucił, poszedł sobie, a droga dalej wygląda tak. Więc na tą tratwę nie wiadomo, czy my się tu zmieścimy. Przepłynie bez nas po prostu tratwa, bo boi się, że nas zgubi. Najgroźniejszych momentów nie udało mi się nagrać, bo obie ręce miałem zajęte ratowaniem tratwy lub własnego życia. Naprawdę było super. Nagrodę po pływaniu. Przebyliśmy na jedzenie w prawdziwie amerykańskim stylu Cola Zero i różne pyszne pyszności, nawet fryty są. I owoce i jest nareszcie mango. Jak Ci smakuje, kochanie? Pyszne. Pyszny pad thai. Z orzeszkami. Bardzo dobry, fajny, świeży, chrupiący. Super. No i jesteśmy u słoników, które będziemy mogli karmić. W Tajlandii żyje w sumie około 8000 słoni, z czego aż połowa znajduje się w niewoli. Powstaje więc pytanie, czy etycznym jest korzystanie z tego typu miejsc, gdzie możemy z bliska obcować z tymi zwierzętami. Co do zasady, w prawdziwym sanktuarium można patrzeć na słonie, ale nie powinno się ich dotykać. Najlepiej obserwować je w możliwie najbardziej dzikim środowisku, gdy przechadzają się w zaroślach, myją w rzece lub chlapią młotkiem. Niestety 2/3 słoni w Tajlandii żyje w niewoli, w tragicznych warunkach. Są one zmuszane do nienaturalnych zachowań jak przeróżne występy, zabawa z dziećmi czy kąpiele z turystami. Wciąż popularne są również przejażdżki na słoniach, przykuwanie nóg łańcuchami i fizyczne dyscyplinowanie słoni poprzez wbijanie w nie ostrych haków przymocowanych na specjalnych tyczkach. Według naszego przewodnika, który sam przez wiele lat pracował ze słoniami, sanktuarium, które odwiedziliśmy, należy do tych etycznych, gdzie wprawdzie można pokarmić je bambusem, ale sporo czasu spędzają na zabawie w błotku albo spacerują sobie spokojnie w zaroślach, a na noc wędrują na zbocze góry, z dala od zgiełku i turystów. No dobra, jak oceniasz po czasie wypad do dżungli? Jak się bawiłeś? Jak było? Jak to wspominasz? No było wymagająco. To w ogóle nie jest mój klimat, jeśli chodzi o sposób nocowania i spędzania czasu w dżungli, ale naprawdę było warto. Po czasie oceniam, że naprawdę było warto. Była super przygoda, będę to wspominał do końca życia. Było to coś naprawdę wyjątkowego, więc zachęcam, że warto się poświęcić i spróbować. A ile to wszystko kosztowało? Był to koszt około 380 zł za osobę. Może się wydawać, że to jest dosyć sporo jak na Tajlandię. No ale z drugiej strony mamy tutaj 2-dniowy event z przewodnikiem, z transportem do hotelu i później odstawiają nas na wybrane miejsce kolejnego noclegu. No mamy w tym wyżywienie, wodę, no jakby jest... Cały czas jesteśmy zaopiekowani. Więc jest to jak najbardziej warte tych pieniędzy. No i czy było warto? No ja myślę, że naprawdę było warto. Było to bardzo fajne wyjście ze strefy komfortu. Polecam każdemu.